Witam, dzisiaj biorę się za sprzątanie tej grządki, na której rośnie bób. Jak widać, bób już nie wygląda tutaj za specjalnie, szczególnie po tych ostatnich upałach. Część pędów jest mocno już przywiędnięta, część nawet jest pozasychana, część jest pozbawiona liści, ale część jest jeszcze, jak widać, zielona. Tutaj nawet bób, patrzyłem, gdzieś próbuje jeszcze nawet kwitnąć, chociaż stronków to już na nim nie ma, więc nie było nawet sensu podczas tych upałów tego bobu podlewać. Na co zwróciłem uwagę, to to, że nie ma nadal tutaj mszyc właśnie na pędach. Jeśli chodzi o mszyce na bobie, to u mnie sprawdza się oprysk wyciągiem szczosku i potasowym mydłem ogrodniczym. Owszem, te mszyce pojawiły się tutaj w maju, no i właśnie w maju zrobiłem pierwszy oprysk. Wtedy wykorzystałem ścięte kwiatostany czosnku. Zrobiłem z nich wyciąg, litr wyciągu, dolałem 20 ml potasowego mydła ogrodniczego, no i właśnie zrobiłem oprysk. Potem drugi oprysk zrobiłem w czerwcu, zaraz po wykopaniu czosnku z tych właśnie świeżych ząbków zrobiłem również wyciąg i również tam dolałem do litra takiego wyciągu 20 ml potasowego mydła ogrodniczego. No i jak widać, od tej pory, od czerwca, te mszyce się na tym bobie nie pojawiły, więc jak najbardziej taki oprysk na mszyce na bobie polecam. Ale wróćmy do tematu, no bo mamy dopiero praktycznie po połowie sierpnia, no i tą grządkę jeszcze można w tym sezonie wykorzystać, tym bardziej, że taka grządka po bobie to naprawdę świetne stanowisko, szczególnie gdzieś pod te rośliny bardziej żarłoczne, bardziej wymagające, można powiedzieć, lubiące azot, z tego względu, że jak wiadomo, bób, rośliny strączkowe ogólnie wiążą w korzeniach azot z powietrza. Na korzeniach tworzą się takie brodawki, właśnie w tych brodawkach wiąże się azot z powietrza, a ten azot zaś po prostu zostaje w glebie. Taka gleba tego azotu sporo zawiera, a więc właśnie będzie świetna pod takie rośliny, które ten azot lubią. Ja się biorę tutaj za sprzątanie, muszę najpierw te sznurki powycinać, a później zobaczymy, co będzie dalej. Sznurek tutaj oczywiście był po to, aby ten bób się po prostu nie przewracał. To jest chwila, moment i będzie zrobione. No i z racji tego, że tak jak wspominałem, ten bób wiąże azot z powietrza w korzeniach, to nie ma sensu wyrywać roślin w całości, tylko po prostu pędy przycinam tuż przy ziemi. Jeszcze specjalnie wziąłem stary sekator, bo to wiadomo, zaraz to się wszystko zapiaszczy, nie będzie go szkoda. Oczywiście tak czy inaczej trzeba będzie go wyczyścić potem. Korzenie zostaną, będą sobie spokojnie ten azot z powietrza uwalniały, jak i również przez to, że będą się te korzenie rozkładały, to gdzieś tą strukturę gleby będą także poprawiały. I te stronki obrywam sobie osobno. Wykopałem jedną roślinę z korzeniami i tak właśnie wyglądają te brodawki na korzeniach, w których właśnie wiązany jest ten azot z powietrza. Wszystko będzie się rozkładało i ten azot sobie do gleby uwalniało. Pędy na kompost. Tylko wcześniej sobie je trochę rozdrobnię.
Teraz trzeba się tych chwastów pozbyć. Ja siać teraz będę właśnie pomiędzy te rzędy, gdzie rósł bób, czyli rowek. Jeden, drugi. A że jak widać jest mocno przesuszone, no to w rowek od razu woda. Niech to sobie teraz wsiąknie. Woda sobie wsiąka, no i właśnie teraz co można byłoby na takiej grządce jeszcze w sierpniu wysiać? Na pewno powinny być to rośliny, warzywa o krótkim okresie wegetacji i świetnie na pewno sprawdzą się warzywa liściaste. Klasykiem można powiedzieć, że takim będzie szpinak, gdzieś tam właśnie taki klasyk poplonowy, siany na zbiór jesienny. Poza tym różnego rodzaju sałaty, roszponka, rukola, czy też zwykłe odmiany sałat. Świetnie również sprawdzą się warzywa kapustne. Na przykład można byłoby na takiej grządce po zebranym bobie posadzić jarmuż. Chociaż ten jarmuż sadzony już gdzieś właśnie po połowie sierpnia, pod koniec sierpnia, aż tak duży może do zimy nie urosnąć. Ja na przykład tutaj obok mam właśnie jarmuż sadzony w lipcu. No on widać już się tutaj dobrze zadomowił. Już ma sporo liści, do zimy jeszcze sporo urośnie. Ten właśnie sadzony gdzieś tam pod koniec sierpnia może już taki ładny niestety nie urosnąć, ale na pewno coś jeszcze by z niego było. Wszystko oczywiście będzie również zależało od pogody. Nic również tutaj nie stoi na przeszkodzie, aby na takiej grządce wysiać sobie rzodkiewkę na jesienny zbiór, a taki siew rzodkiewki na jesienny zbiór ma tę zaletę, że ta rzodkiewka zbierana jesienią rzadko bywa robaczywa. A jeśli chodzi na przykład o tą rukolę, to mam tutaj zaraz obok jeszcze jedną grządkę, na której rośnie bób. Ten bób też trzeba będzie tutaj powycinać, ale obok tego bobu rośnie właśnie rosła rukola. Ja rukolę uprawiam w ten sposób, że wysiewam ją tam na wiosnę, liście się zbiera, ale pozwalam później tej rukoli na tej grządce zaschnąć, pozwalam, aby zawiązała stronki. Te stronki się otwierają, nasiona się wysypują i jak widać mnóstwo młodych roślin tutaj już się pojawiło i do zimy jeszcze trochę tutaj tego urośnie. No i właśnie będzie ta rukola mogła sobie korzystać z tego azotu zgromadzonego przez ten bób w glebie. Tylko trzeba będzie po prostu tutaj troszkę tą rukolę teraz wypielić. A jeśli z powrotem chodzi o tą grządkę, to mam tutaj przygotowaną sałatę. Mam tutaj też przygotowaną roszponkę. Czyli rządek sałaty. I rządek roszponki. Te warzywa można posiać teraz w sierpniu, natomiast w późniejszym terminie, czyli wrzesień, październik, na takiej grządce po bobie można byłoby posadzić na przykład ozimą cebulę. Natomiast jeśli chodzi o przyszły sezon, no to taką grządkę
warto byłoby na wiosnę jednak przekopać. Te korzenie powinny się już przez zimę rozłożyć. No i na wiosnę również ta grządka powinna być bogata w azot i również warto tam sadzić rośliny liściaste, czyli znów sałaty, szpinak i tak dalej. Warzywa kapustne, czyli kapustę, kalarepę, kalafiory i tak dalej. Również taka grządka świetnie sprawdziłaby się pod uprawę warzyw dyniowatych, chociaż akurat tutaj na tym praktycznie małym kawałku trudno byłoby zmieścić jakoś dużo ogórków, dyni czy cukinii, ale można również te warzywa tam uprawiać. Taka grządka również po bobie świetnie sprawdzi się, żeby posadzić na wiosnę tam na przykład por. Natomiast jeśli chodzi o to, czego na takiej grządce po bobie nie uprawiać, no to oczywiście tutaj kierujemy się zasadami płodozmianu. Nie uprawiamy po sobie warzyw, roślin strączkowych, czyli nie wysiewamy bobu po bobie, ani też nie wysiewamy tam fasoli, grochu, jak i również nie wysiewamy poplonów strączkowych. No i myślę, że taki sposób zagospodarowania grządki po bobie jest najlepszy, najłatwiejszy. Wystarczy pościnać te pędy, gdzieś tam ziemię troszkę tylko i wyłącznie pomiędzy rzędami tego bobu wzruszyć, nie trzeba nawet tutaj nic przekopywać, wysiać, na przykład tak jak w moim przypadku sałatę i będzie rosło. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.